Wkraczając do Dębicy 8 września 1939 roku, Niemcy zamordowali 3 Żydów i podpalili synagogę nowomiejską. W tym czasie Dębicę zamieszkiwało około 2900 osób pochodzenia żydowskiego. Na początku okupacji pozwolono im mieszkać w swoich domach i prowadzić działalność handlową. Jednak wprowadzono wiele zarządzeń antyżydowskich, obejmujących konfiskatę znacznej części ruchomego majątku, przymusowe roboty i zakaz przebywania w miejscach publicznych. Ponadto konsekwentnie zamykano firmy i organizacje żydowskie oraz konfiskowano ich majątek. W listopadzie 1939 roku Niemcy wymusili utworzenie Rady Żydowskiej pod przewodnictwem Tobiasza Zuckera. Rada była odpowiedzialna za codzienne wyznaczanie ludzi do pracy przymusowej. Musiała zajmować się także ściąganiem środków na opłacanie kontrybucji, a także zapewnianiem jedzenia i lekarstw dla populacji żydowskiej. Wiosną 1940 roku zarządzono spis ludności, aby zarejestrować Żydów zdolnych do pracy. Żydzi, którzy trafiali do prac przymusowych, byli bici i poniżani publicznie. W czerwcu grupa żydowskich mężczyzn została wysłana do obozu pracy przymusowej w Pustkowie. Rada Żydowska musiała zapewnić pracującym Żydom żywność i koce. Dzięki łapówkom udało się uzyskać zgodę na powrót niektórych z nich do Dębicy. W tym samym roku na terenie miasta zaczęła działać tajna jesziwa, w której naukę prowadził Israel Leib Frankel. W owym czasie nie dość gorliwego w wypełnianiu niemieckich żądań Zuckera zastąpił Józef Taub. W 1941 roku utworzono tak zwaną żydowską dzielnicę mieszkaniową. Mieściła się na obszarze wyznaczonym dzisiejszymi ulicami Żeromskiego, Żuławskiego, Piekarską i Kościuszki. W pierwszych miesiącach przesiedlono tam 2200 dębickich Żydów. Nie wszyscy mogli pomieścić się w istniejących domach. Aby mieć dach nad głową, musieli wybudować sobie małe drewniane baraki. W każdym pomieszczeniu tłoczyło się po kilka rodzin. Latem 1942 roku dzielnica żydowska została ogrodzona drutem kolczastym. Na opuszczenie obszaru trzeba było mieć specjalne pozwolenie. Żydów przyłapanych na szmuglowaniu żywności rozstrzeliwano na cmentarzu żydowskim. Do getta zaczęto przesiedlać Żydów z likwidowanych gett w Radomyślu Wielkim, Robczycach, Sędziszowie Małopolskim, Pilznie, Baranowie Sandomierskim, Rozwadowie i Tarnobrzegu. W przeludnionym getcie dębickim Niemcy zgromadzili około 12 000 Żydów. Warunki sanitarne drastycznie się pogorszyły. Szerzyły się choroby i głód. W dniach od 21 do 25 lipca 1942 roku Niemcy przeprowadzili pierwszą dużą akcję wysiedleńczą, czyli eksterminację ludności żydowskiej. Osoby, którym gestapo podbiło i zwróciło pozwolenia na pracę, wracały do getta wraz z rodzinami. Ci, którzy ukończyli 40 lat, jak również ci, którym gestapowcy nie uznali miejsca zatrudnienia, zostali zaprowadzeni na tak zwaną Księżą Łąkę. Dziś w tym miejscu znajduje się tak zwany Park Jordanowski. Tam czekali przez cały dzień na ostateczną decyzję gestapowców. Dołączali do nich Żydzi z Tarnobrzega, Rozwadowa, Pilzna, Sędziszowa, Robczyc i Wielopola. Niemcy wybrali spośród zgromadzonych grupę, którą ciężarówkami przewieziono w miejsce masowej egzekucji. W lesie Wolica w pobliżu Dębicy rozstrzelano około 600 osób. Równocześnie co najmniej 3000 Żydów spośród pozostałych na Księżej Łące wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu, a mniejszą, wyselekcjonowaną grupę przewieziono do obozów pracy przymusowej w Pustkowie i w Rzeszowie. Na miejsce zamordowanych przywieziono kolejnych Żydów, między innymi z Pilzna.
I tym razem dokonano szybkiej selekcji, wywożąc następną grupę, około 800 osób, do Bełżca. Kolejna akcja eksterminacyjna na dużą skalę miała miejsce w dniach od 15 do 16 grudnia 1942 roku. Niemcy postanowili zlikwidować getto, pozostawiając na miejscu jedynie pracowników parowozowni. Wielu Żydów starało się dostać do fabryki, przekupując Radę Żydowską. Pozostali zostali wywiezieni do Bełżca. Ci, którzy próbowali ucieczki, byli rozstrzeliwani na miejscu. W obozie pracy pozostało około 1600 osób. Tych, którzy przebywali tam nielegalnie, rozstrzeliwano. Ostateczna likwidacja getta w Dębicy nastąpiła w kwietniu 1943 roku. Na początku owego roku na Księżej Łące zamordowano dalszych 20 Żydów zatrudnionych w parowozowni. Kilkudziesięciu Żydów dębickich, zatrudnionych przez Niemców do prac porządkowych, zostało w lutym 1944 roku przeniesionych do obozu w Rzeszowie. Część pracowników parowozowni przewieziono do obozu pracy w Płaszowie. Wojnę przeżyło 51 dębickich Żydów.